Dzień dobry, z wielkim apetytem rozpoczynamy cykl bydgoskich restauracji. Nie mogliśmy inaczej zacząć niż dzikowiskiem. Dlaczego? Bo odbyły się tutaj pierwsze i jedyne w Bydgoszczy kuchenne rewolucje Magdy Gessler oraz był tutaj księżulo. Także zapraszamy, sprawdzimy, czy będzie smacznie. Restauracja Dzikowisko mieści się przy ulicy Fredry 1A. I pierwsze, co się rzuca w oczy, to niewielkiej wielkości parking, a jesteśmy przy dworcu głównym w Bydgoszczy, w związku z czym samo centrum miasto i z miejscem parkingowym może tu być problem, więc bądźcie czujni. Parking jest niewielki. Co się rzuca w oczy? Oczywiście Magda Gessler. Jak pamiętacie, restauracja Dzikowisko to był odcinek otwierający 28 sezon. Nagrywany był, zdaje się, w październiku 23 roku, więc to już ponad 2 lata. Zobaczymy, czy coś z tej magii Magdy Gessler zostało w karcie. Chodźcie. Lokal, do którego Was zabraliśmy, jest nam doskonale znany, ponieważ wcześniej była tutaj Dolce Vita, nasza ulubiona włoska knajpa. Potem przez jakiś czas Orsonero. Potem w czerwcu 23 roku lokal przyjęli państwo Anna i Jakub Micianiec. I oni właśnie poprosili panią Magdę o pomoc i o kuchenne rewolucje, które, tak jak mówiłam wcześniej, odbyły się w październiku. Powiem Wam, że czasami lokale nie potrafią wykorzystać sławy, którą im niosą kuchenne rewolucje. Mam wrażenie, że tutaj właśnie wykorzystano to doskonale. Nie wiem, czy pamiętacie, w Bydgoszczy wielkie billboardy, dzikowisko po kuchennych rewolucjach. Jak spojrzycie na socjale właśnie restauracji, czy Instagram, czy Facebook, to rzeczywiście te kuchenne rewolucje cały czas tutaj żyją. No i bardzo dobrze, bo to rzeczywiście działa. Zaraz Wam pokażemy kartę. Na ten moment mogę Wam powiedzieć, że na przykład barszcz czerwony jak rubin według Magdy Gessler. Osobna karta dania pani Magdy Gessler z kuchennych rewolucji. Także zapraszamy Was. Przyjrzyjcie się dobrze, bo to, co widzicie, to bardzo wyjątkowa sytuacja. Jesteśmy tutaj na tej sali sami, bo jest wtorek wieczór, bo jest czas przedświąteczny. W normalnych warunkach naprawdę proponuję rezerwować tutaj stolik, bo bywa bardzo, bardzo gęsto, a w weekend to już w ogóle. Także rzadka okazja zobaczyć, jak ta sala wygląda bez gości. Hold me closer now, like the first time here in the candlelight, dancing bright. Halo, See my tender panie, lips, zapraszam. Czekadełko. lost in dreams tonight, while my tearful eyes touch the stars. Zapytaliśmy przesympatycznego pana kelnera, co się cieszy tutaj największym powodzeniem. No i oczywiście jest to kotlet z dzika, czyli ten z karty pani Magdy Gessler, ten wielki, którego na pewno już nieraz widzieliście. Są to zraziki spoza karty i placek po węgiersku. Wiecie, tylko że myśmy to wszystko już jedli, w związku z czym postanowiliśmy zamówić coś innego, żeby było zróżnicowane. W związku z czym ja mam tatar z jelenia, no bo jesteśmy w restauracji z dziczyzną. A tutaj Maciej ma czerninę, będzie jeszcze bigosik. Także jest po staropolsku, jest dziczyzna i zobaczymy, czy będzie smacznie, bo jeszcze tego tutaj nie jedliśmy. Like a melody
melody, close enough to be in love. Miam, pycha. No ja zamówiłem czarninkę. Czarninka to jest moja specjalność, dlatego że od zawsze pamiętam, moja mama robiła doskonałą i słodką, i taką delikatnie kwaśną, i z owocem, i mnóstwo różnych dodatków było, więc jestem, że tak powiem, wyczulony na wszystkie zmiany, inicjatywy i chętnie wracam w każdym lokalu, który serwuje czarninę, a nie wszędzie można ją dostać. I tutaj jestem zaskoczony, bo tak jak pan kelner powiedział, nie stosuje się tutaj owoców. Nie ma tutaj gruszki na przykład. Natomiast nie przeszkadza to w tym, żeby uzyskać bardzo fajny, słodkawo-kwaśny posmak. Jest bardzo dobra. Oczywiście nie tak jak moje mamy, nie, wykluczony. Natomiast polecam naprawdę z całego serca. Bardzo dobra. Bardzo fajna. Na drugie danie zamówiłem oczywiście z dzika bigosik. Więc jestem ciekawy, bo jeszcze go nie jadłem. Jadłem już kiedyś z dzika, ale to akurat w takim widzę anturażu jest to dla mnie pierwszy raz. Więc tu u góry mamy bardzo dobra kiełbaska. A tu zawinięte, proszę bardzo, w kapustkę bigosik. Tu odsłonię. O! I tu jest bigosik. Tu się dzieje magia. Tu jest właśnie to, na co czekamy. Zobaczymy, czy to jest w moim guście. Bardzo fajne. Delikatnie na słodko. Także nie jest kwaśny. Bardzo fajny. Polecam. Bardzo dobre. Najedzeni, to czas na podsumowanie. I jak smakowało? Bardzo. Naprawdę wybitne, świeżutkie, bardzo dobre, bardzo takie smaki nieoczywiste. Także jeżeli chodzi o jedzenie, polecamy bardzo. Jeżeli chodzi o obsługę, absolutnie rewelacyjne. Naprawdę te osoby, z którymi mieliśmy tutaj kontakt, przesympatyczne, przemiłe, bardzo pomocne, bardzo kompetentne, co nie zawsze jest takie oczywiste. Także naprawdę polecamy, przyjdźcie, zobaczcie, spróbujcie i zachwyćcie się. A jeżeli chodzi o cenę, to rzeczywiście może one nie są tutaj najniższe, znajdziemy tańsze restauracje, natomiast no cóż, za sławę się płaci. Zjedliśmy tatar z jelenia, zjedliśmy bigos, zjedliśmy czerninę, rosół i 3 soczki świeżo wyciskane pomarańczowe i za to wszystko zapłaciliśmy 234 zł. Więc umówmy się, najtaniej nie jest, ale dramatu też nie ma. Jak nie macie co zrobić z wieczorem, przybywajcie do dzikowiska. Będzie na pewno smacznie.